Znalazłem muchomora. Czerwonego. Z białymi kropeczkami. I co teraz? Co teraz? Jedni mówią, że to śmiertelnie trujący grzyb, a inni to jedzą i żyją. A wezmę i sam sprawdzę. I wziąłem i sprawdziłem i postanowiłem się wypowiedzieć. W końcu w bólach i cierpieniach, ale nie z powodu muchomora. Nie. Bez bólu i cierpienia nagrałem 2 równoległe filmy, umieszczając w nich identyczne intro. To jest pierwszy film. Dzień dobry. Tak mnie naszło, aby podążyć za modą, a od jakiegoś czasu modna jest amanitka. W sensie Amanita muscaria, czyli znany wszystkim muchomor czerwony. Tak od czasu do czasu pojawia się moda na jakieś zioło, którego przykładem może być zapominany zwolna czystek. Moda na czystek pojawiła się i rozpanoszyła, mimo że właściwościami nie dorównuje wielu innym ziołom, że wymienię tylko jedną podobną nazwę rodzimego zioła z naszych lasów – czyściec. Czyściec lekarski. A czystek, cóż, ani to pierwsze, ani ostatnie zapewne zioło modne. Teraz swoje 5 minut ma grzyb. Muchomor czerwony. Lecz tu przyznam, że moda w przypadku amanity jest modą powracającą i uważam, że to jest dobre. Nie będę tu przekonywał ani do stosowania, ani do spożywania muchomora czerwonego. Nie będę także odradzał stosowania odpowiednio spreparowanych muchomorów, nie będę odradzał zewnętrznego stosowania ekstraktów z tego grzyba. Uznałem, że powinienem odezwać się w sprawie Amanity muscaria, ponieważ w sieci pojawia się wiele przekazów, które są nieobiektywne, tudzież bardzo nieobiektywne, albo jeszcze gorzej. Jest także nieco materiałów właściwych. I wśród tych właściwych, według mojego wybitnie subiektywnego uznania, chcę umieścić mój głos jako dodatek do przeciwwagi. Być może przychylający nawet szalę na korzyść nie tylko głosów rozsądnych, lecz także samego muchomora czerwonego. Oczywiście pod warunkiem, że będzie on odpowiednio przygotowany i stosowany wyłącznie jako ewentualne lekarstwo podarowane nam przez naturę i tylko jako ewentualne lekarstwo. Szczególnym bodźcem do zajęcia stanowiska stały się twierdzenia, że nie ma żadnych badań dotyczących działania podstawowych substancji zawartych w muchomorze czerwonym i w ogóle jednoznaczne twierdzenia, że to grzyb wybitnie trujący i już więcej nie opowiadamy i już. A właściwie opowiadamy, ale tylko o negatywach, czyli podtrzymujemy ściemę, którą wdrukowywano wszystkim od zawsze. A lud się czegoś dowiedział. I co teraz? Można odnieść wrażenie, że tak skonstruowane wywiady, rozmowy i tym podobne są realizowane na zamówienie. A badania są i jest ich wcale niemało. Linki do niektórych z nich umieszczę w opisie, a skorzystanie z tych linków może zainteresowanych zaprowadzić do kolejnych i kolejnych badań nad związkami zawartymi w Amanita muscaria. Aha, i są to badania naukowe. Z drugiej strony wielu propagatorów muchomora czerwonego namawia do traktowania tego grzyba jako entego cudu świata. Przy tym niektóre z tych osób są jakoś dziwnie przytłumione, co budzi pewne podejrzenia. Już wiadomo, że ten materiał nie może być krótki, bo trzeba wymienić komponenty, wspomnieć o ich działaniu psychoaktywnym i prozdrowotnym, wspomnieć o badaniach naukowych i krótko podkreślić wnioski oraz podać nieco danych wskazujących na to, że muchomor czerwony nie jest grzybem tak bardzo trującym, jak się dotychczas opowiada. Nie chcę tego rozbijać na kilka części. Niech krąży w całości.
Może ten i ów z widzów i lub słuchaczy udostępni ten materiał tu i ówdzie, kliknie kciuk w górę i może nawet podzieli się swoimi przemyśleniami lub doświadczeniami w komentarzu. Niech wieść gminna się niesie. Aby materiał nie stał się tasiemcem, o sposobach używania, zażywania i przygotowywania oraz efektów działania opowiem w oddzielnej audycji przygotowywanej równolegle, spinając oba filmy w ich opisach. Z tych audycji każdy, kto uważnie je prześledzi, będzie mógł wyciągnąć własne wnioski i wybrać, czy Amanita muscaria, czy może inne dary natury, z których w międzyczasie kilka wymienię. Zaczynamy. Muchomor czerwony, Amanita muscaria, to grzyb o charakterystycznym wyglądzie, czerwonym kapeluszu z białymi kropkami, który od wieków fascynuje ludzi zarówno ze względu na swoje właściwości psychoaktywne, jak i zastosowanie lecznicze. I jak ja mam się nie zająć biało-czerwonym grzybem, skoro to barwy polskiej flagi? A i orzeł może się pojawić po zjedzeniu amanitki. Na początek wymienię wszystkie istotne komponenty muchomora czerwonego i krótko opowiem, co one za jedne. W tym czasie wyświetlę też listę tych komponentów. Kwas ibotenowy jest neurotoksyczny. Działa jako agonista receptorów glutaminianowych. Muscymol jest psychoaktywnym agonistą receptorów GABA i on odpowiada za efekty uspokajające. Muskaryna jest alkaloidem o działaniu cholinergicznym, ale jego obecność w Amanita muscaria jest stosunkowo niewielka i jest on mało aktywny. Spośród cukrów wymienię trehalozę, mannozę i glukozę. Trehaloza jest induktorem autofagii, mającym potencjalny wpływ na odpowiedzi zapalne w mikrogleju. Natomiast mannoza i glukoza stanowią źródła energii i mogą mieć wpływ na metabolizm komórek grzyba. Aminokwasy wolne to m.in. kwas glutaminowy, kwas asparginowy, alanina, które mogą przyczyniać się do metabolizmu grzyba i produkcji innych substancji aktywnych. Kolejnym składnikiem Amanita muscaria jest ergosterol, który jest prekursorem witaminy D2. Jest on powszechnie spotykany w grzybach. Natomiast inne sterole mogą pełnić funkcje ochronne w błonach komórkowych grzyba. Amanita muscaria zawiera także beta-glukany oraz induktory odpowiedzi stresowej. Beta-glukany to wielocukry, które mogą działać jako immunomodulatory. Natomiast induktory odpowiedzi stresowej mogą być produkowane w odpowiedzi na stres środowiskowy i wpływać na metabolizm. Innymi związkami organicznymi w muchomorze czerwonym są betainy oraz fenole i kwasy organiczne. Betainy mogą chronić komórki przed stresem osmoralności, natomiast fenole i kwasy organiczne mogą działać jako przeciwutleniacze i wspierać układ odpornościowy. Warto zauważyć, że każdy z tych komponentów może w różny sposób wpływać na zdrowie. Na przykład beta-glukany mogą działać immunomodulująco, a ergosterol jako prekursor witaminy D2 może mieć korzystne działanie na organizm. Jak bardzo trującym grzybem jest muchomor czerwony? Ano, na pewno nie tak bardzo, jak nam wdrukowywano od zawsze. Strachu przed nim należy się pozbyć. Osiągnięcie dawki śmiertelnej jest raczej trudne, a przed jej osiągnięciem pojawią się boleści oraz inne symptomy zniechęcające. Nie znaczy to jednak, że mamy się włączyć w owczy pęd i bez zastanowienia rzucić się na tego grzyba.
Nie każdy zostanie szamanem, nie każdy zostanie magiem, nie każdemu muchomor czerwony pomoże, nie każdego polubi. Na szacunek muchomora czerwonego trzeba sobie zasłużyć i wcale nie jest to takie proste. Teraz spójrzmy na opublikowane wartości, aby badania naukowe wyprowadziły nas z błędnego pojmowania muchomora czerwonego. Długo szukałem, ale znalazłem. Omówię dwa wskaźniki. Krótko wyświetlę ważne objaśnienia i obliczenia. Plansze można zastopować, wrócić do nich, co kto lubi. Pierwszym wskaźnikiem będzie LDLO. LDLO oznacza najniższą opublikowaną dawkę śmiertelną. Jest to najmniejsza ilość substancji, która została udokumentowana jako powodująca śmierć organizmu. Ten wskaźnik jest używany do oceny toksyczności substancji i określenia poziomu ryzyka związanego z ich spożyciem, wdychaniem czy kontaktem skórnym. LDLO różni się od LD50, które oznacza dawkę, przy której ginie 50% badanej populacji, na przykład zwierząt w testach laboratoryjnych. Drugim wskaźnikiem będzie LD50 właśnie, czyli dawka, przy której ginie 50% badanej populacji. A teraz zajmijmy się LDLO i LD50 dla muskaryny. Znalezione przeze mnie LDLO dla muskaryny wynosi 140 mikrogramów na kilogram masy ciała. Można znaleźć większe wartości, jednak wartość ta jest często cytowana w literaturze toksykologicznej jako punkt odniesienia dla oceny toksyczności muskaryny u ludzi. Aby oszacować ilość świeżych muchomorów czerwonych, która może być śmiertelna w przypadku muskaryny, przyjmijmy dostępne dane. Spójrzmy na planszę. Jak widać, osoba ważąca 80 kg musiałaby spożyć ponad 3,7 kg świeżych muchomorów czerwonych, aby osiągnąć dawkę śmiertelną muskaryny. To obliczenie jasno pokazuje, że sporo tych świeżych grzybów trzeba zjeść, aby doszło do śmiertelnego zatrucia z powodu muskaryny. Zauważcie, że muskaryny jest bardzo niewiele w muchomorze czerwonym. To zaledwie 0,3%. Kurki, pieprznik jadalny, zawierają jej około 5 razy więcej, a są uznawane za jadalne. Już słyszę głosy, że przecież muskaryna nie jest jedyną substancją szkodliwą w muchomorze czerwonym. Tak, muchomor czerwony zawiera bardzo mało muskaryny, więc inne substancje toksyczne, jak kwas ibotenowy czy muscymol, najprawdopodobniej spowodują objawy zatrucia lub potencjalne skutki śmiertelne znacznie wcześniej niż muskaryna. Sprawdźmy to. Zbadano to na myszach i szczurach. Kwas ibotenowy jest głównym toksycznym składnikiem muchomora czerwonego, Amanita muscaria. Dane dotyczące najniższej opublikowanej dawki śmiertelnej LDLO dla kwasu ibotenowego u ludzi są ograniczone, jednak badania na zwierzętach dostarczają pewnych informacji. W przypadku myszy LDLO wynosi około 38 mg na kilogram masy ciała przy podaniu dootrzewnowym. Natomiast w przypadku szczurów LDLO wynosi około 20 mg na kilogram masy ciała, również przy podaniu dootrzewnowym. Należy zauważyć, że wartości te mogą różnić się w zależności od gatunku i drogi podania. Przenoszenie tych danych na ludzi wymaga ostrożności, ponieważ metabolizm i wrażliwość na toksyny mogą się różnić między gatunkami. W przypadku muchomora czerwonego zawartość kwasu ibotenowego w świeżym grzybie wynosi od 0,03
do 0,1% jego masy. Oznacza to, że spożycie 1 kg świeżych grzybów może dostarczyć od 300 mg do 1 grama kwasu ibotenowego. Biorąc pod uwagę potencjalną toksyczność, spożycie takich ilości może prowadzić do poważnych objawów zatrucia, a nawet śmierci, zwłaszcza u osób o niższej masie ciała lub z istniejącymi problemami zdrowotnymi. Ze względu na brak dokładnych danych dotyczących LDLO kwasu ibotenowego u ludzi, zaleca się unikanie spożycia muchomora czerwonego w jakiejkolwiek formie. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się na jego konsumpcję, powinien zachować najwyższą ostrożność i być świadomym potencjalnych zagrożeń. Dysponując danymi toksyczności kwasu ibotenowego z badań na zwierzętach, obliczmy potencjalną dawkę śmiertelną ponownie dla osoby o masie 80 kg. Skorzystajmy z przyjętego LDLO dla szczurów wynoszącego 20 mg na kilogram masy ciała. Niższa wartość oznacza większe bezpieczeństwo w szacunkach. Jak widać, osoba ważąca 80 kg musiałaby spożyć gdzieś pomiędzy 1,6 do 5,3 kg świeżych muchomorów czerwonych, aby osiągnąć LDLO dla kwasu ibotenowego. Próg LDLO u ludzi może się różnić od tego podawanego dla zwierząt, czyli toksyczność może być mniejsza lub większa. Jednak podczas suszenia grzybów kwas ibotenowy w różnym stopniu przekształca się w mniej toksyczny muscymol, co zmienia rzeczywistą toksyczność spożywanego materiału. Szczegóły dotyczące tego przekształcania, czyli inaczej dekarboksylacji kwasu ibotenowego do muscymolu, podam nieco później. Jeśli ktoś zje 1,6 kg amanity muscaria, to ze względu na jej rozpoznawalność z pewnością nie będzie to przypadkowe spożycie. Oczywiście próg LDLO dla ludzi i zwierząt może być różny, dlatego ja do obliczeń przyjąłem mniejszą wartość. Ponadto ten gatunek grzybów należy odpowiednio przygotować i tak robiono od zawsze. Jak się amanitę muscaria przygotowuje, opowiadam w oddzielnym filmie. Link do tego filmu jest w opisie. Jednak przed przygotowywaniem zajmijmy się jeszcze wskaźnikiem LD50 dla całego muchomora czerwonego, gdzie wszystkie składniki działają jednocześnie. Przy obliczaniu dawki śmiertelnej dla całego muchomora czerwonego u osoby ważącej 80 kg trzeba uwzględnić toksyczność wszystkich aktywnych związków razem, głównie jednak kwasu ibotenowego i muscymolu, które dominują w świeżym grzybie. Jak widać na planszy, osoba ważąca 80 kg musiałaby spożyć około 1,2 kg świeżego muchomora czerwonego, aby osiągnąć dawkę odpowiadającą LD50. Świeży muchomor czerwony w ilości około 1,2 kg może być potencjalnie śmiertelny dla osoby ważącej 80 kg, ale zatrucie zacznie się już przy znacznie mniejszych ilościach, co zwykle ogranicza dalsze spożywanie. W praktyce ciężko jest osiągnąć dawkę śmiertelną w normalnych warunkach spożycia. A przy jakiej dawce mogą się pojawić objawy zatrucia? Już przy 5-10 gramach świeżego muchomora czerwonego mogą wystąpić objawy zatrucia, ale to nie oznacza jeszcze, że są one bliskie dawce śmiertelnej. Aby wyjaśnić, dlaczego objawy mogą pojawić się już przy tak małej dawce, musimy uwzględnić kilka czynników.
Po pierwsze, niska toksyczność w kontekście śmiertelności, ale wysoka w kontekście objawów. Substancje takie jak kwas ibotenowy i muscymol są bardzo aktywne neurologicznie, nawet w małych ilościach, co oznacza, że mogą wywoływać objawy takie jak halucynacje, nudności czy zawroty głowy przy dawkach znacznie niższych od dawki śmiertelnej. Efekty te są wyraźne, ale zwykle nie zagrażają życiu. Po drugie, indywidualna wrażliwość. Wrażliwość na toksyny muchomora czerwonego jest różna dla różnych osób w zależności od wieku, stanu zdrowia, masy ciała i tolerancji na toksyny. U wrażliwych osób objawy mogą pojawić się nawet przy dawkach tak małych jak 5 gramów świeżego grzyba. Po trzecie, kumulacja substancji aktywnych. Już niewielka ilość muchomora czerwonego, np. 5-10 gramów, może zawierać wystarczająco dużo kwasu ibotenowego i muscymolu, by wywołać objawy neurologiczne, takie jak dezorientacja czy zaburzenia percepcji, ale ilość ta jest daleka od dawki śmiertelnej. Przy małej dawce 10 gramów świeżego muchomora czerwonego objawy będą przede wszystkim neurologiczne i subtelniejsze. Mogą to być lekkie zawroty głowy, nieznaczne oszołomienie, euforia lub łagodne zaburzenie percepcji. Nudności i wymioty, jeśli w ogóle miałyby miejsce, byłyby rzadkie i bardziej związane z indywidualną wrażliwością na toksyny niż z ilością substancji aktywnych. Przy 10 gramach dawka kwasu ibotenowego i muscymolu jest niewielka i daleka od poziomu wywołującego silne reakcje organizmu. Przy tym należy uwzględnić fakt, że objawy neurologiczne też są traktowane jako objawy zatrucia. Natomiast objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty i biegunka, są bardziej prawdopodobne przy spożyciu większych ilości, np. 50-100 gramów świeżego muchomora czerwonego. Wtedy stężenie toksyn w organizmie zaczyna być na tyle wysokie, że wpływa również na przewód pokarmowy. Ogólnie objawy zatrucia muchomorem czerwonym są następujące. Wczesne objawy występujące po 1-2 godzinach po spożyciu większej ilości to nudności i wymioty, biegunka, zawroty głowy, oszołomienie. Objawy neurologiczne występujące po 3-6 godzinach po spożyciu to halucynacje, pobudzenie lub euforia, dezorientacja, zmiany percepcji czasu i przestrzeni, drżenie mięśniowe i ataksja, czyli zaburzenia koordynacji ruchowej. Późniejsze objawy pojawiające się tak do 24 godzin po spożyciu to senność lub głęboki sen. W rzadkich przypadkach depresja oddechowa lub utrata przytomności. Objawy zwykle ustępują samoistnie w ciągu 6 do 24 godzin, ale w cięższych przypadkach może być konieczne wsparcie medyczne, takie jak płukanie żołądka, podanie węgla aktywnego czy wsparcie oddechowe. Jak wynika z dotychczasowych rozważań, nie taki muchomor czerwony straszny, jak go malują. Raczej nikt normalny nie będzie zjadał takich ilości surowej amanity muscaria, aby możliwe było spowodowanie ciężkich objawów zatrucia. Teraz możemy przejść do spraw związanych z korzyściami stosowania amanity muscaria w różnych postaciach. Wiemy już, że muchomor czerwony jest umiarkowanie toksyczny i jego spożycie w niewłaściwej formie lub zbyt dużych dawkach może prowadzić do poważnych objawów zatrucia. Odpowiednie przygotowanie, ekstrahowanie, suszenie i dawka mają kluczowe znaczenie w zmniejszaniu toksyczności.
O suszeniu, przygotowaniu, ekstrahowaniu, dawkach i działaniu opowiadam w innym materiale, który jest podlinkowany w opisie. Mimo to jego spożycie wymaga dużej ostrożności i dokładnej wiedzy o potencjalnych skutkach. Dlatego ta moja audycja musi być długa. Przygotowanie muchomora czerwonego do spożycia w postaci posiłku polega na gotowaniu i kilkukrotnym odlewaniu wody, co znacznie ograniczy toksyczność grzyba. Jednak większość substancji aktywnych zostanie w ten sposób utracona, a to nas w tym miejscu nie interesuje. Zostawmy to kucharzom. Nas interesują działania lecznicze muchomora czerwonego. I duchowe też, ale o tym w innym odcinku. Teraz przejdźmy do badań, których według niektórych nie ma. W opisie do tego filmu podaję linki do kilku badań naukowych, a korzystanie z tych linków zaprowadzi bardziej zainteresowanych do kolejnych badań związanych z tą tematyką. Badanie podane jako pierwsze jest mało chemiczne i medyczne, ale warto o nim wspomnieć. W tytule czytamy: Badanie uprzedzeń kulturowych w określaniu jadalności grzybów w przewodnikach terenowych na przykładzie kultowego grzyba Amanita muscaria. Link w opisie. Tu przytoczę fragment. Cytuję. W niniejszym artykule zidentyfikowano ukryte uprzedzenia kulturowe w określaniu jadalności grzybów w anglojęzycznych przewodnikach terenowych na przykładzie kultowego grzyba Amanita muscaria. Analizujemy wybór tekstów etnograficznych i medycznych, które donoszą o stosowaniu Amanita muscaria jako pożywienia i akceptujemy obgotowywanie jako bezpieczną metodę jego detoksykacji przed podaniem na stół. Przewodniki terenowe po grzybach jednak niemal powszechnie określają tego grzyba jako trującego. Omawiamy kulturowe podstawy i formę literacką przewodników po grzybach i pokazujemy, że funkcjonują one w ramach w dużej mierze zamkniętego systemu intelektualnego, który paradoksalnie dzieli wiele z tych samych ograniczeń wynikających z uprzedzeń kulturowych, które można odnaleźć w tradycyjnych kulturach ludowych, ale udaje, że jest nowoczesny i naukowy. Koniec cytatu. Kolejne wskazane badanie zatytułowano Wpływ ekstraktu z muchomora czerwonego na różne modele neurotoksyczności in vitro na poziomie subkomórkowym i komórkowym. To badanie potwierdza, że, cytuję, muchomor czerwony jest uważany za trujący o działaniu halucynogennym. Wiadomo, że ten grzyb zawiera muscymol i kwas ibotenowy jako główne związki, a także inne heterocykliczne alkaloidy w niewielkich ilościach. Wyciągi z Amanita muscaria i Amanita pantherina miały najwyższe działanie antyoksydacyjne wśród innych grzybów. Jednostronne wlewy muscymolu do brzusznych rdzeni wzgórzowych 6 pacjentów z drżeniem doprowadziły do odwracalnego stłumienia drżenia bez wpływu na mowę i ruchy pacjentów. Inne badanie wykazało, że jednostronne wlewy muscymolu do istoty czarnej 2 pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona również znacząco zmniejszyły drżenie. Badania wykazały, że Amanita muscaria ma działanie wymiatające wolne rodniki i działanie antyoksydacyjne. Koniec cytatu. W tym badaniu znajdziecie także odniesienia do innych badań. We wniosku z badania czytamy, że ekstrakt z Amanity muscaria wywierał działanie neuroprotekcyjne i antyoksydacyjne w różnych modelach. Następne badanie zatytułowano Profil toksykologiczny i farmakologiczny Amanita muscaria – nowa, rozwijająca się szansa dla biomedycyny. Link w opisie. To badanie jest nie mniej interesujące, a we wniosku czytamy między innymi, cytuję:
Wyniki sugerują, że Amanita muscaria oferuje ogromną wszechstronność korzystnych efektów w ochronie komórek, a zwłaszcza w neuroprotekcji, ochronie serca, hepatoprotekcji, procesie zapalnym, stresie oksydacyjnym, a nawet może przyczynić się do rozwoju nowych leków. Działania niepożądane wymagają również nadzorowanych i ostrożnie zaprojektowanych badań z ostrożnym podawaniem jego związków aktywnych, zwłaszcza muscymolu. Koniec cytatu. Następnym badaniem jest bardzo ciekawe badanie wskazujące, że ewentualne przyjmowanie powinno ograniczać się do traktowania Amanity muscaria jako leku, krótkoterminowo i w odpowiedniej postaci. Ogólnie z badań dowiadujemy się, że Amanita muscaria wykazuje właściwości lecznicze. Badania naukowe nad zastosowaniem muchomora czerwonego w medycynie naturalnej są ogólnie dostępne, a niektóre z nich wykazują potencjalne właściwości terapeutyczne tego grzyba. Ponieważ ekstrakty muchomora czerwonego wykazują działanie przeciwbólowe, mogą znaleźć zastosowanie w przypadkach bólów przewlekłych, np. w terapii bólów reumatycznych. A głównymi związkami o potencjalnym działaniu przeciwbólowym są muscymol i pośrednio kwas ibotenowy. Muscymol jest głównym składnikiem psychoaktywnym grzyba, działającym jako agonista receptorów GABA. Dzięki temu może wywoływać efekty uspokajające i przeciwbólowe. Badania sugerują, że muscymol może blokować przewodzenie sygnałów bólowych do mózgu, co prowadzi do zmniejszenia odczuwanego bólu, zwłaszcza w przypadkach przewlekłego bólu takich jak bóle stawów. Kwas ibotenowy jest prekursorem muscymolu i choć sam w sobie działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy, to w procesie dekarboksylacji przekształca się w muscymol, któremu przypisuje się działanie przeciwbólowe. Amanita muscaria zawiera więcej bioaktywnych składników niż tylko kwas ibotenowy i muscymol. Oprócz tych najbardziej znanych związków zawiera także trehalozę, która okazuje się mieć znaczący wpływ na odpowiedź immunologiczną mikrogleju. W jednym z przytoczonych badań sama trehaloza również potencjalizowała autofagię podobnie jak Amanita muscaria. Autofagia jest kluczowa dla utrzymania zdrowia komórek i może odgrywać rolę w ochronie neuronów przed stresem oksydacyjnym i toksynami. Wiadomo, że muchomor czerwony, Amanita muscaria, nie jest środkiem leczniczym uznawanym przez oficjalną medycynę, ale jego właściwości są przedmiotem zainteresowania zarówno w badaniach naukowych, jak i w tradycyjnych oraz alternatywnych praktykach zdrowotnych. Istnieją pewne dowody i wstępne badania wskazujące na potencjalne zastosowanie terapeutyczne suszu i ekstraktów z tego grzyba. Na podstawie wielu badań naukowych oraz znacznie od nich starszych przekazów możemy dowiedzieć się, że muchomor czerwony może być pomocny w wielu przypadkach. Aby nie przedłużać tej audycji, podam w punktach przykłady zjawisk, w przypadku których muchomor czerwony może być pomocny. Bardziej szczegółowo opowiem o tym w równoległym filmie Tak bliżej jego początku. Oto przykłady. Redukcja bólu, zaburzenia snu, lęki i stres, choroby zapalne, choroby skóry, problemy neurologiczne, wspieranie zdrowia psychicznego, poprawa odporności. Więcej szczegółów znajdziecie w filmie o preparowaniu muchomora czerwonego. Link w opisie. Choć żadne zioło ani naturalna substancja nie może całkowicie odtworzyć unikalnego działania muchomora czerwonego, wiele roślin oferuje zbliżone efekty w różnych aspektach, takich jak relaksacja, introspekcja, poprawa nastroju czy łagodzenie bólu. Wybór zależy od celu i preferencji użytkownika. Mogą to być pojedyncze zioła lub ich odpowiednie mieszanki.
Więcej także w filmie o preparowaniu. Susz i ekstrakty z muchomora czerwonego wykazują pewne działania terapeutyczne, jednak stosowanie preparatów oraz suszu wymaga ostrożności i odpowiedniej wiedzy. Współczesna nauka prowadzi raczej mało intensywne badania dotyczące Amanity muscaria, co może się wiązać z problemami dotyczącymi finansowania takich badań, więc jego użycie pozostaje głównie domeną medycyny tradycyjnej i alternatywnej. Wśród ziół wykazujących m.in. działanie przeciwbólowe wymienię choćby cząber, arnikę górską, imbir, korę wierzby białej oraz kadzidłowca. Odpowiednie mieszanki ziołowe stosowane w postaci nalewek, naparów, odwarów, a także maści, kremów i żelów mogą działać przeciwbólowo i powodować leczenie schorzeń oraz wspomagać odbudowę miejsc objętych chorobą. Ale nie czyni mnie to przeciwnikiem muchomora czerwonego. Nie. Dzięki wiedzy na temat Amanity muscaria, tej przekazywanej od pokoleń i tej naukowej, wiemy, że mamy do dyspozycji kolejnego sprzymierzeńca w naszej walce z różnymi dolegliwościami. Na zakończenie podsumuję jeszcze muscymol w zakresie jego oddziaływania na mózg. I tak, są to kolejno: interakcja z receptorami GABA-A. Muscymol naśladuje naturalny neuroprzekaźnik GABA, kwas GABA-aminomasłowy, który jest głównym inhibitorem w mózgu. Wiąże się z receptorami GABA-A w neuronach, otwierając kanały chlorkowe w błonie komórkowej. Napływ jonów chlorkowych Cl- do komórki powoduje jej hiperpolaryzację, co zmniejsza zdolność neuronu do generowania impulsów nerwowych. Hamowanie aktywności neuronalnej. Hiperpolaryzacja neuronów skutkuje zmniejszeniem ich aktywności, co prowadzi do ogólnego uspokojenia układu nerwowego. W rezultacie pojawią się efekty takie jak relaksacja, redukcja lęku, poprawa snu i zmiana percepcji. Muscymol wpływa na różne obszary mózgu. I tak wpływając na przykład na korę mózgową, powoduje zmniejszenie aktywności, prowadzi do łagodnych zaburzeń percepcji i zmiany świadomości. Oddziaływanie na układ limbiczny, który jest związany z regulacją emocji, może wyjaśniać uczucie euforii lub zmniejszenie stresu. Oddziaływanie na wzgórze i pień mózgu powoduje hamowanie tych struktur i może prowadzić do zmian w odczuwaniu bólu i snu. W tym filmie to już wszystko, co chciałem przekazać, aby pokazać różne oblicza muchomora czerwonego. W filmie, do którego link znajduje się w opisie, zająłem się preparowaniem tegoż muchomora. Tam przedstawiam, jak wykonać nalewkę i ocet, jak suszyć, jak stosować, w sensie postaci i dawek. Zająłem się także kilkoma innymi aspektami wspomnianymi w kilku fragmentach filmu, w którym właśnie się znajdujemy. Do usłyszenia w innym miejscu.